Stare przysłowie afrykańskie mówi: chcesz iść szybko, idź sam. Chcesz dojść daleko, idź z kimś. Mądre. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jeszcze 5 minutek. Jak widzicie, sceneria się zmienia nieustannie. Po 5 odcinkach w kuchni, nie będę mówił, powiem, że u Marcina. Spotykamy się teraz w hotelu w Snowmass w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Skąd Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Trochę się głupio czuję, dlatego że jestem sam, w sensie gadam do kamery, nie mam tam Marcina z tyłu, no bo go niestety tutaj ze mną nie ma, jakoś to przeżyję. Będzie mało tych takich śmiesznych dialogów, no bo ja sam ze sobą to jestem średnio śmieszny, z Marcinem dopiero mi się uruchamiają różne pokłady śmieszności, więc no musicie wybaczyć, będzie tak jak będzie. Ale chciałoby się powiedzieć otóż, czyli do rzeczy. Moi drodzy, ciekawostka na dzisiaj. Dzisiaj ciekawostka ze świata zwierzęco-ptakowo naturalna. Dobrze. Mianowicie, dzisiaj o pewnej współpracy. Wiem, że było już trochę odcinków o współpracy, ale dzisiaj będzie o trochę innej współpracy i inne wnioski ze współpracy. Otóż istnieje taki ptaszek z Afryki, który się nazywa miodowód. To jest bardzo ciekawy ptaszek, dlatego że ptaszek jako jedyny na świecie jest w stanie przetrawić wosk pszczeli. Dlatego, że żywi się w ogóle jakimiś tam larwami pszczół, uwielbia też miód i potrafi właśnie, jak tam se wciągnie trochę tego wosku, to też go potrafi przetrawić. Mały ptaszek, miodowód, ma problem taki jeden, że ma bardzo utrudnione dostawanie się do miodu, dlatego że jest malutki i nie potrafi sobie tam przebić jakby dzióbkiem tam, czy pazurkami, czymkolwiek, no tego ula, tak to nazwijmy. Chodzi mi o taki prawdziwy ul, w sensie taki naturalny ul, który sobie robią pszczoły. No i bardzo, że tak powiem, jest mu trudno dostać się do swojego ulubionego przysmaku, czyli do miodu. Ale wymyślił pewną, jak to zawsze zwierzęta robią, taktykę współpracującą. Otóż znalazł sobie kompana w postaci takiego niewielkiego ssaka, który się nazywa ratl, czy też ratel. To jest takie tam odmiana rosomaka. Jak on współdziała z tym ratlem? Otóż, bo ten ratl, czy ratel, nie wiem jak to się mówi, ma bardzo silne łapy, w sensie ma bardzo silne pazury, potrafi tam tak bardzo mocno drapać, ma też ramiona takie silne i bardzo się przydaje temu miodowodowi, żeby mu pomógł zdobyć ten miód. Jak to robią? Mianowicie ptaszek, jak wyczai, gdzie jest miód, gdzie jest ul, to zaczyna śpiewać takim bardzo charakterystycznymi dźwiękami, które ten ratl rozpoznaje i macha ogonkiem, także on też widzi, ten ratl, że to właśnie tam trzeba iść. No i on tam leci, ten miodowód, a ten ratl tam za nim po prostu biegnie do tego ula i potem w związku z tym, że on jest bardzo silny, rozwala ten ul, trochę sobie tego miodu wyjada, ale nie wyjada w całości, tylko zostawia dla ptaszka, który go tam zaprowadził. Mówiąc krótko, to jest taka współpraca, która polega na tym, że jedno zwierzątko ma jedne zdolności, drugie zwierzątko ma drugie zdolności. I tak się dogadały, żeby sobie nawzajem służyć swoimi zdolnościami. Tu nie chodzi o to, jak już było tam w niektórych współpracach właśnie, że jedno jest jakieś takie biedne i potrzebuje pomocy kogoś innego, nie. Tylko to ma fajne talenty i to ma fajne talenty i tak się dogadały, żeby sobie tymi talentami nawzajem pomagać. No i myślę, że rzeczywistość duchowa, czy też rzeczywistość naszego życia, którą można w tym zobaczyć, no jest dosyć oczywista. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj tak naprawdę o zazdrości. W sensie chodzi mi o to, że mamy wszyscy różne talenty, różne cechy, różne charakterystyczne nasze takie zdolności, no różne fajne sprawy. Tylko oczywiście większość z nas jest przekonana, że te, które my mamy, to są beznadziejne, a te, które mają inni, to są super. I nieustannie patrzymy na innych, zazdroszcząc im tego, co oni potrafią. I oczywiście rozumiem, że mogą być takie rzeczywistości, gdzie chcielibyśmy coś osiągnąć, chcielibyśmy być jacyś fajni, wielcy, fantastyczni i tak dalej, no a nie jesteśmy. Ale może dzisiaj warto się od miodowoda i od ratla nauczyć innego sposobu patrzenia. Otóż Pan Bóg tak nas postwarzał, że dał każdemu z nas różne cechy i właściwości, a innym takich nie dał. Nie po to, żeby innych postawić wyżej, innych niżej, tylko po to, żebyśmy się nawzajem potrzebowali.
I może warto dzisiaj spojrzeć na tych, którym zazdrościsz, na tych, co do których bardzo ci trudno przyjąć ich różne talenty, zdolności i tam, co tamkolwiek mają. No właśnie w takim kluczu, że to jest może coś, co może ci pomóc. Mało tego, ja tak jak sobie myślę o tym ratlu i o tym miodowodzie, to myślę, że gdyby one miały, że tak powiem, zazdrość względem siebie, to by głupio na tym wyszły. W sensie pomyślcie sobie, że taki ptaszek, nie, ten miodowód miałby takie jakieś właśnie wielkie łapy i silne pazury. Przecież jak on by wyglądał? Wyglądałby totalnie beznadziejnie, mimo że mógłby se sam ten miód wydobyć, ale wyglądałby no jak jakiś w ogóle monstrum ptasie. Tak samo wyobraźcie sobie takiego ratla, czyli silnego zwierzaka z ssaka, który miałby takie właśnie mocne łapy i tak dalej, a zachowywałby się w ten sposób, że machałby ogonkiem i by śpiewał. No głupio by wyglądał. Moi drodzy, bardzo często nasze talenty, nasze właściwości, nasze cechy są po prostu przez Pana Boga dopasowane do tego, kim jesteśmy, do tego, jacy jesteśmy. I gdybyśmy mieli inne, naprawdę, chociaż nam się wydaje, że bylibyśmy super, to byśmy głupio z nimi, że tak powiem, wyglądali i funkcjonowali. I warto się nauczyć innego patrzenia. Popatrz na ludzi wokół ciebie, szczególnie na tych, którym zazdrościsz. I zobacz, że tak powiem, no, co pięknego Pan Bóg w nich stworzył i do czego to Tobie mogłoby się przydać. Bo może możesz wejść z tym kimś w jakąś współpracę, w jakąś komitywę i wykorzystać tamte rzeczy, te jego zdolności do czegoś, co się Tobie przyda, a pozwolić jemu wykorzystać Twoje. Oczywiście, jeśli tego nie widzisz, to okej, to może jego zdolności komuś innemu się przydadzą. Ale myślę, że najważniejszą sprawą jest to, żeby się nauczyć patrzeć, że nawzajem jesteśmy wyposażeni w różne rzeczy po to, żebyśmy nawzajem sobie mogli właśnie pomagać, żebyśmy byli sobie potrzebni. Nikt, absolutnie nikt nie jest samowystarczalny. I nie jest tak, bo niektórzy tak myślą, no dobra, może inni mają użyteczne dla innych jakieś tam zdolności i właściwości, ale ja to po prostu nie mam żadnych. To jest bzdura. Na pewno masz coś. Na pewno masz coś, co jest bardzo piękne, bardzo przydatne i co komuś się może bardzo przydać. Co sprawi, że ktoś się naje miodu dzięki Twoim zdolnościom. I to może być po prostu ptasie śpiewanie, to może być machanie ogonkiem. Może to być rzecz bardzo drobna w Tobie, ale ona jest innym potrzebna. I nie wmówisz mi, że takich nie masz. Każdy z nas ma albo silne łapy, albo śpiew, albo machanie ogonem, albo cokolwiek innego. Jesteśmy nawzajem sobie potrzebni i warto od miodowoda i od tego ratla, rosomaka nauczyć się, no właśnie, takiej współpracy. Cytat na dzisiaj to cytat z Księgi Rodzaju, z historii Kaina i Abla. Ten moment, to zdanie, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj ponosili, to pytanie Pana Boga do Kaina, kiedy ten zabił swojego brata Abla, no właśnie, z jakiejś zazdrości, bo zobaczył, że on ma coś, co się według niego Panu Bogu podobało, a on tego nie ma, Kain. I Pan Bóg, kiedy do niego przyszedł, zapytał go: Kainie, gdzie jest twój brat Abel? Czyli mówiąc tylko, czy potrafisz zobaczyć cudowność w twoim bracie? Pochodź dzisiaj z tym zdaniem. Gdzie w moim bracie są rzeczy, za które nie trzeba go zabijać, ale które można w nim podziwiać, można je pokochać. Mało tego, można je wykorzystać dla siebie. Właśnie po to Pan Bóg mu dał te rzeczy, żebyś ty też mógł z tego skorzystać, żebyś mogła z tego skorzystać. Gdzie jest twój brat Abel? Z tym zdaniem trochę sobie dzisiaj pochodźmy. No właśnie, i teraz te końcówki to będą bardzo trudne, dlatego że nie ma Marcina, czyli nie mam z kim gadać, ale na pewno zauważyliście już, że tam z tyłu jest nowy przyjaciel. Chodzi o to, że Pandzia bardzo się boi latać samolotami. No i nie mogłem jej wziąć do Stanów Zjednoczonych, bo ona po prostu by nie przeżyła lotu samolotem. No i niestety tutaj musiałem sobie znaleźć nowego przyjaciela, a tylko na chwilę. Jak wrócę ze Stanów, to Pandzia oczywiście wraca na swoje miejsce. Poszukałem przyjaciela, który byłby mniej więcej kolorystycznie podobny do Pandzi, czyli tutaj tak zwany Snoopy, ja go nazywam po prostu Mietek. Ja wam zresztą zaprezentuję za chwileczkę zdolności Mietka, tylko muszę Mietka przynieść, to zobaczycie, ale Mietek będzie nam towarzyszył teraz przez parę ładnych odcinków. Otóż, moi drodzy, Mietek ma kilka fantastycznych właściwości, dlatego że Mietek po pierwsze potrafi, jak mówię coś ciekawego, to może ruszać uszami, robi tak. Niezły jest Mietek. A po drugie, jak się Mietka ściśnie za rączkę, to Mietek wykonuje takie tańce. Niezły jest Mietek, nie?
Więc ten Mietek będzie nam towarzyszył przez trochę odcinków. Mam nadzieję, że polubicie Mietka i że z Mietkiem będzie fajnie. Pozdrawiamy!